wszystkim, witam w dniu dzisiejszym. Jestem za mną w Maramureș, w przepięknym regionie Rumunii, w małym miasteczku Sighețul Marmației. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajduję się teraz na tarasie naszego zakwaterowania. To miejsce nazywa się Casa Nelly. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem. Podróż nam zajęła 9 godzin samochodem. Droga nie była łatwa. Było trochę ciężko jechać. Kawałek jechaliśmy autostradą. Później była droga przez góry, przez serpentyny, zakręty. Także podróż długo trwała. I wczoraj jak już przyjechaliśmy, nie mieliśmy siły za bardzo cokolwiek nagrywać. Państwo nas tutaj przywitali bardzo ładnie. Skosztowałem palinki, takiej tradycyjnej wódki robionej w domu, 59%. Później Wam może pokażę, wieczorem spróbuję, bo teraz to jeszcze prawdopodobnie będę w dniu dzisiejszym kierował, więc nie mogę niczego pić. Jest to naprawdę bardzo ładnie. Zaraz Wam pokażę to miejsce. Popatrzcie się, jaki tu jest przepiękny kościół zabytkowy. Widać go z naszego ogródka i widok na góry. Jest trochę deszczowo dzisiaj, ale później ma się zrobić ładniejsza pogoda, to pójdziemy gdzieś tutaj zwiedzać okolice. Tutaj chciałem Wam pokazać, w tej butelce znajduje się palinka. Tradycyjna wódka robiona ze śliwek, charakterystyczna w regionie Maramureș. U nas tam w Bukareszcie czy na południu Rumunii jest popularna cujka. Palinka różni się tym, że jest mocniejsza. Wczoraj jej kosztowałem, jest bardzo dobra. No i wieczorem będę miał okazję, to się napiję ponownie. A tutaj z naszego ogródka jest prosto wyjście do rzeki. Już Wam pokażę. Płynie tutaj rzeka, naprawdę piękne miejsce. Idziemy za mną na spacer, idziemy zobaczyć pewne miejsce. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. To jest Muzeum Komunizmu. Anna tutaj idzie koło mnie. Już Wam ją pokażę. Cześć! Cześć, przywitaj się. Idziemy zobaczyć Muzeum Komunizmu? Tak? Tak. Polska i Rumunia to były dwa kraje, które żyły w ustroju komunistycznym. W Rumunii rządził Ceausescu. Yes, we'll go to meet Ceausescu there and his wife Elena. Elena? O, jakiś pan tam krzyczy. He will not be alive there. Of because course. They killed him. Of course, but we will see the spirit of this period when the Romania was in communism time, yes? Yes, yes. We'll show you how it looks there. Okay. Stay with us. Okay, let's go. I tutaj widzę, tu są portrety ludzi, którzy byli prześladowani w czasach komunizmu. Ponad 2 miliony osób doznało różnych represji, było więzionych. To jest strój więzienny, tak wyglądał, jak byli ubrani więźniowie w dawnych czasach. Trochę mi to przypomina ubranie z obozów śmierci w Auschwitz-Birkenau. Trochę podobne. Też coś w tym stylu. A tutaj widzimy drzwi więzienne, tak wyglądały kiedyś. Proszę, a tutaj cele więzienne na dole i na górze. A tutaj jest zabytkowy motocykl. To jest coś, co będzie się podobało mojemu koledze Maćkowi, z którym pracowałem. On jest fanem motorów. Podejrzewam, że jak będziesz Maciek oglądał ten film,
to się spodoba ten motor. Jestem pewien, że udałoby Ci się odrestaurować i zrobić nowy motocykl z tego starego. Znam Twoje możliwości. Jest naprawdę fajny. Pozdrawiam, Maciek, z tego miejsca. Popatrzcie, jakie kiedyś były żelazka. Nie było żadnych Philipsów, żadnych elektrycznych. Takie były dawniej żelazka. A tutaj jesteśmy w sali, gdzie jest więcej takich łóżek. Metalowe konstrukcje. Te są bez materacy, chociaż jedno ma tutaj jakiś taki materac, pseudomaterac i kawałek poduszki. Teraz jesteśmy w ciekawym miejscu. Tutaj popatrzcie, jakie były kiedyś urządzenia. Telewizor, nie było płaskich kineskopów, nie było LCD, nie było nic. Były czarno-białe telewizory. Telefon, takie były telefony tarczowe. Wykręcało się numer paluchami. I radio. Radio komunistyczne, stare radio. Takie urządzenia były dawniej. To jest dobra rzecz, żeby zobaczyła młodzież teraz. Żeby zobaczyła młodzież, jak wyglądała przeszłość w dawnych czasach. A tutaj popatrzcie, jakie były butelki. Kiedyś były Pepsi sprzedawane w takich szklanych butelkach. Pamiętam, jak dziadek mnie zabierał i kupował mi taką Pepsi, jak byłem małym chłopcem. I butelki na mleko. I tutaj Jana jeszcze pokażę Wam z lewej strony. Show on the left side. Zobaczcie, takie były kiedyś syfony do robienia wody gazowanej. A tutaj jest posąg Ceausescu. Tak właśnie wyglądał. I obok niego jest jego żona Elena. Iubitule, what is this monument? To jest wielki gwóźdź. Stoję przy wielkim gwoździu. Skończyliśmy zwiedzać Muzeum Komunizmu. Zrobiło na mnie wrażenie to muzeum. Podobało mi się. Jak będziecie oglądać ten film, już przed tym, co teraz mówię, tam sobie będziecie oglądać, jak wyglądało to miejsce, te wszystkie rzeczy w muzeum. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić, gdyż filmy związane z muzeami na naszym kanale jest mi trochę przykro, bo nie cieszą się jakąś wielką popularnością, ale postarałem się, już teraz mogę powiedzieć, ponieważ to, co Wam pokażę, będzie wcześniej, więc postarałem się i postaram się edytować to, żeby było jak najciekawiej. Najbardziej, co mi się podobało w tym muzeum, to były te przedmioty takie z dziejów komunizmu. Stary telewizor, stary telefon. Jeszcze pamiętam, jak byłem chłopcem małym, to takie telefony były w przeszłości, były z taką tarczą, wykręcało się palcem numer, także to pamiętam z dzieciństwa. Pamiętam też telewizor czarno-biały, jak mieliśmy. Oglądałem telewizor w czarno-białych kolorach. To był całkiem inny świat, to 30 lat temu, lata 80. Ja się urodziłem w 81, także pamiętam jeszcze co nieco z tych czasów. Było całkiem inaczej. No i co, było miło sięgnąć pamięcią do tych czasów, do tego, jak to wszystko wyglądało. And how much it was the ticket? A, tak, jeszcze cena biletów. Zapłaciliśmy za wstęp 10 lejów od osoby dorosłej. Nie wiem, ile tam kosztuje bilet ulgowy. To nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo bilety są tanie. Bardzo fajne miejsce, serdecznie Wam polecam. Zatrzymaliśmy się za mną, żeby napić się czegoś dobrego. Ja mam piwo, zimne.
Bardzo dobre, orzeźwiające. A Anna ma lemoniadę. What is the taste of this lemonade? Lemon and honey and mint. Cytrynowa taka. Cytrynowa. But look what is wrote in your back. Burgers, sandwiches, pizza. A, to są wszystko fast foody, niezdrowe. Nie można tak jeść niezdrowo. You are so strict. Staram się być. Tak. Zatrzymaliśmy się na moście w pobliżu naszego zakwaterowania. Wracamy do domu, odpocząć. Przeszliśmy dzisiaj wiele kilometrów. Tutaj w ogóle przemieszczać się bez samochodu to jest trochę ciężko. Mamy w planie odwiedzić Muzeum Wiosek. Dzisiaj jest ono otwarte do godziny 16. Już jest trochę późno, dlatego odwiedzimy to miejsce jutro. Odpoczywam sobie za mną na tarasie przed domem i mam coś dobrego. To jest palinka. Chcę się napić teraz, skosztować. Już dzisiaj nie będziemy jeździć samochodem. Dopiero jutro, także mogę się spokojnie napić. No i co, na zdrowie. Mocno. Wypiłem tradycyjnie shotem, tak zwanym, jak się pije w Polsce. Tutaj w Rumunii ludzie piją, sączą sobie tak troszkę, nie piją w ten sposób. No ale nie wiem, ja jestem tak nauczony, przyzwyczajony tradycją polską. Bardzo dobra palinka, smakuje mi. Tutaj sobie Anna siedzi, odpoczywa. Co masz dobrego do picia? Water. Nie, no to jest woda, ale to drugie w tym małym kieliszku. This? Tak, tutaj no. Ah, this is something good. This sherry. Sherry. It means vicinato in Romania. No, skosztuj, czy jest dobra. It's good. It's Tak? not so strong. Smakuje ci? I like very much. Greetings from Maramuresh. Popatrzcie się, siedzimy za mną na takim drugim tarasie tutaj koło rzeki, tam pan łowi ryby. Ale on nie łowi zwykłą wędką, tylko ma takiego patyka i z taką siecią zarzucił do rzeki i czeka, aż tam ryba wpłynie do tej sieci i za chwilę wyjmie. No, na razie wyjął kilka razy pustą, zobaczymy, czy coś złapie, czy nie. Zaczekam chwilę. O, wyciąga taką sieć, ale nic nie złowił. W każdym razie pierwszy raz takie coś widzę. Fajne. Muszę przyznać, że to zakwaterowanie, w którym jesteśmy, jest perfekcyjne. Tutaj gospodarze są tak mili, goszczą nas po prostu niesamowicie i dostaliśmy teraz deser, naleśniki. To jest coś, co ona uwielbia. No, wyglądają naprawdę pysznie. Są z dżemem borówkowym. Tutaj pani nam jeszcze przyniosła lemoniadę. Wszystko robione w domu. Jedliśmy dzisiaj też pyszne śniadanie. Nie nagrywaliśmy śniadania, ponieważ nie jedliśmy sami, bo byli tutaj jeszcze inni goście. Ale jak będziemy mieć okazję, to też to śniadanie sfilmujemy, jakie dobre rzeczy można tutaj zjeść. Skosztuję naleśnika. Wygląda naprawdę pysznie. Kawałeczek ukroję z taką bitą śmietaną. Jakie piesy, jakie bita. Z dżemem. Piesek, tak. Piesek sobie tam chodzi. Ja. Ale tam nieważny piesek, to jest ważny naleśnik teraz. Naprawdę rewelacja. Naleśniki rewelacja. A nie będą na pewno smakowały. Jak nie smakują, to i na pewno też będą smakowały. Pyszne, naprawdę pyszne naleśniki. Jeszcze lemoniady sobie skosztuję. Lemoniada z miętą. Oczywiście z cytryną. Pyszna lemoniada, wszystko robione w domu. Tutaj pani nawet chleb piekła w domu, robiła pyszności takie na śniadanie. To jeszcze będzie okazja, to wam pokażemy. No więc zjemy nasze naleśniki i życzę nam smacznego. Ona zjadła jednego naleśnika. Zaczynasz, widzę, drugiego. Powiedz, czy ci smakują? I like very much. It's my dream come true. Naprawdę? No to dobrze, to się cieszę. No i co? Jedz w takim razie drugiego. Życzę ci smacznego. Smacznego.
Siedzimy sobie za mną na huśtawce. Tam Anna przed chwilą filmowała piec, który Państwo przygotowywali do zrobienia chleba i tam się gotowały też zupy. Także może będziemy mieli okazję później skosztować. Na razie huśtamy się na huśtawce. Tutaj Pan wrzuca z Panią chleb do kieszeni. Ale coś fajnego. Jeszcze nie widziałem tego nigdy na żywo, tylko w telewizji. Super to wygląda. Ale się będą piekły chleby. Pięknie. Pokazywaliśmy, jak Państwo wkładali chleb do pieca, a teraz jak wyjmowali. Pachnie obłędnie. It smells nice? Very nice. We'll try. Tak, będziemy próbować później. Pyszny chleb. I nadszedł właśnie czas na kolację. Tutaj Pani nam przyniosła rosół, który się robił tam na tym piecu. Są dwie wersje tego rosołu. Jeden jest z makaronem, tradycyjnie, a drugi, co to jest? To wygląda jak taka kasza, jak z taką kaszą. Tutaj jeszcze mięso pływa w tym rosole. No nic, za chwilę będziemy kosztować. Nałożę nam trochę tego rosołu, trochę tego i zaraz Wam powiem, jak smakuje. Chcę skosztować tego rosołu, zanim jeszcze go spróbuję, to chciałem powiedzieć, że jestem mistrzem w robieniu rosołu, a na coś wie o tym, więc na pewno będę miał o tym jakieś pojęcie, co mówię. No i zobaczymy. Naprawdę. Jeszcze jedną łyżkę. Naprawdę pyszny rosół. Robiony z kury, ze wsi, także jest pyszny. Jeszcze wezmę od Anny tej miseczki drugiej. W tej drugiej misce jest ta sama zupa, ale jest z tą kaszą taką. Chcę skosztować, bo jeszcze z taką kaszą nie jadłem nigdy rosołu. Ciekawy smak. Bardzo dobry również. Także życzę nam smacznego. W Polsce i ogólnie generalnie chyba na świecie tak się mówi, że bulion to jest właśnie zrobiony z kurczaka, z warzyw, czyli taki po prostu rosół. A w Rumunii bulion tradycyjny jest zrobiony z pomidorów. Także zawsze jak Ania mówi coś tam musimy przygotować do jedzenia i bazą wyjściową do zrobienia jakiejś potrawy jest bulion, no to dochodzi do takiej kontrowersji, ponieważ, tak jak powiedziałem, tutaj bulion to jest zrobiony z pomidorów. Ja przywykłem do czegoś innego. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, że te zupy, bo Anna zawsze zwraca uwagę na szczegóły takie. Jedliśmy w takich tradycyjnych z tego regionu miseczkach. I co jeszcze? Tutaj Pani nam ukroiła ten chleb, który piekł się w piecu. Także jeszcze skosztuję tego chleba i tutaj, ja nie wiem, nigdy nie jadłem chleba ze śmietaną, ale jakoś chciałem tej śmietany skosztować. Śmietana jest zrobiona tak, że tutaj śmietana ubita w domu, zrobiona przez panią gospodynię. Ja sobie tak położę trochę na chleb, żeby nie jeść łyżeczką. Posmaruję. Skosztuję tego chleba ze śmietaną. Co prawda jeszcze nigdy nie jadłem chleba ze śmietaną, ale może w takiej kombinacji będzie dobry. Jeszcze jest ciepły. Jeszcze jest ciepły chleb, także... Naprawdę rewelacja. Chleb przepyszny. Śmietana czuć, że to jest prawdziwa śmietana
Nie jakaś z Lidla czy z jakiegoś innego sklepu. Naprawdę pyszność. Anna musi skosztować. Skosztujesz? Skosztujesz? You want to try? Yes, tak. Oczywiście. Anna zaraz Oczywiście. skosztuje, także pyszność, pyszność. Jest wieczór, cały dzień minął za nami. Chciałem podsumować ten odcinek, ponieważ zrobię kilka filmów. Zostajemy tutaj kilka dni. I co? Dzisiaj był dzień pełen atrakcji. Począwszy od wizyty w tym Muzeum Komunizmu i skończywszy tutaj na tym wszystkim, co tutaj doświadczyliśmy w naszym zakwaterowaniu. Ci Państwo, którzy tutaj mieszkają, ci właściciele są naprawdę bardzo gościnni. Więc kosztowaliśmy dużo bardzo dobrych rzeczy. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapki w górę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.